Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny film z takimi nowościami w mojej kolekcji. To jest film nie bez przypadku i też specjalnie jest to film, który puszczam jako film dodatkowy, dlatego że chciałabym Wam zupdate'ować, co się nowego w mojej kolekcji pojawiło. Nie wszystko, co się nowe pojawiło, tutaj dzisiaj zobaczycie, ponieważ nie będę chciała spoilerować pewnych filmów, które będą tematyczne i te moje nowości też się w tych tematycznych pojawią. I to nie tak daleko, nie tak długo trzeba będzie czekać, więc po prostu chciałabym Wam o czymś opowiedzieć i z tego tytułu podzielę się przy okazji tym, co mam nowego w kolekcji, mimo że tylko co oglądaliście haul. Dziś to nie będzie haul, bo haul to zawsze jest takie, wiecie, kiedy otwieram z Wami te perfumy. Ja już dziś mam wszystko otwarte, ale z chęcią Wam o tym poopowiadam. Ten film jest dla mnie bardzo ważny z jednego głównego powodu. Jednym takim najważniejszym powodem, z jakim do Was przychodzę i z którego powodu postanowiłam ten film nagrać, to jest mianowicie to, że otworzyłam swój sklep internetowy i tam można zakupić próbki perfum, które Wam pokazuję u siebie na kanale. Zawsze macie link i niektórzy już to zauważyli, że taka informacja w opisie się pojawiła. Macie link do tego sklepu, macie też linkowane perfumy, o których w danym filmie mówię, więc bezpośrednio możecie do tego produktu się przenieść. I postanowiłam w końcu to ogłosić, chociaż cały czas ja się z tym wstrzymywałam. Otóż głównie dlatego, że do tej pory, mimo że tak naprawdę sklep otworzyłam już jakieś 3 tygodnie temu, do tej pory nie dostałam zgody na szybkie płatności. Nie wiem dlaczego. Piszę do nich, trochę mnie olewają i troszeczkę mnie to irytuje, bo wiem, że nie jest to takie komfortowe, kiedy składacie zamówienie i musicie wypełnić przelew, po prostu zrobić przelew. Wiem, że nie jest to ultra wygodne, ale niestety póki co tak jest. Jeżeli będą inne płatności do wyboru, to na pewno to się Wam pojawi. Wiecie, to jest mój pierwszy sklep, więc coś może gdzieś nie grać, chociaż staram się, żeby wszystko grało. Staram się też dbać o to, żebyście wszystko otrzymywali najszybciej jak się da. I ja po prostu wysyłam dopiero jak się zaksięgują mi pieniądze. Wtedy robię Wam od razu wysyłkę. Na pewno będę się starała i na pewno staram się już dla tych, którzy te zamówienia złożyli. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie zamówienia. No i właśnie to jest taki update'ik też tego, co mam, chociaż ci, co już weszli na stronę, widzą w większości już te zapachy do kupienia próbek. Pamiętajcie też, że jest taka możliwość na stronie, przy każdym produkcie macie taki przycisk jak zamawiam przez telefon, czy kupuję przez telefon i możecie do mnie zadzwonić. Numer telefonu znajduje się w lewym górnym rogu strony i bodajże w stopce tej strony jest numer telefonu. Możecie na ten numer zadzwonić, ja odbiorę i zamówić odlewkę jakąś większą, 5, 10, 20 ml. Tam po prostu będą informacje o dostępności, ponieważ wydało mi się to na sam początek przynajmniej najwygodniejsze, że jeżeli ktoś zechce więcej, bo nie wiem, bo kupił już próbkę albo miał i mu się spodobało i chciałby więcej tego zapachu, to po prostu ja mogę wtedy ilościami szafować, a w momencie, kiedy puszczę to na stronę, musiałabym non-stop odświeżać stronę i zmieniać ilości próbek bądź tych wyższych odlewek, dlatego tak jest najwygodniej. Ale
pomińmy już ten fakt tego sklepu. Ja Wam dzisiaj pokażę takie nowości w mojej kolekcji, które się pojawiły. I zacznę od tego, czego próbki kupić nie możecie, a mianowicie miałam taką możliwość kupić ubytkowy flakon Astrophil Stella Paris Sherry i powiem Wam szczerze, to jest waniliowy zapach i to jest pierwszy zapach tej marki, to jest mój trzeci zapach tej marki, ale pierwszy, który nie robi na mnie wrażenia. To jest taka wanilia w korku bynajmniej, bardziej ciastowa, z tym, że ja jej nie wyczuwam na sobie w ogóle. Także nie wiem, ja jestem zadowolona z parametrów tej marki i to nie jest tak, że się raptem zraziłam do tego zapachu, ale no informacyjnie tanio kupiłam. Tu nie jest dużo mililitrów, jak widzicie, ale dosyć tanio kupiłam, no więc Wam o tym mówię. Natomiast to na pewno, co możecie sobie wypróbować, to jest Carolina Herrera CH Passion Foche. I to jest, słuchajcie, waniliowiec, ale on jest piękny. Dlatego, że to jest połączenie, słuchajcie, wanilii z korzennością, ale taką świeżą bardzo, nawet można gdzieś, chociaż no nie, aromatycznym bym tego nie nazwała, takim świeżokorzennym. Momentami dociera do Was taka ciepłota wanilii, a pewnymi momentami w ciągu dnia dociera do Was ta świeżość tego zapachu, która jest niezwykle przyjemna, słuchajcie. To jest tak przyjemny zapach. Także ten zapach jest naprawdę, no jest wyjątkowy, słuchajcie. Wspaniale mi się go nosi, niezwykle kobiecy, przepiękny, przepiękny zapach. Zachęcam poznać, jeżeli kochacie wanilię, bo ta wanilia wiedzie jakiś tam prym tego zapachu, ale ta świeżokorzenność, pieprz jest tu, robi tu za taką korzenność tego zapachu, ale taką niezwykle świeżą, naprawdę, taki świeży zapach momentami. Przepiękne, buteleczka też niezła, co? Na pewno chciałabym Wam powiedzieć o cudownym bizie. Bizie? Słuchajcie, kupiłam zapach, to wszystko przez Agnieszkę Green Tea, marki Fath Essential, Fath marka Jacques Fath, natomiast ta linia się nazywa Fath Essential Lilas Exquise. Słuchajcie, zapach otwiera się niezwykle zielono i tak przez mniej więcej 3 godziny jest totalnie zielonym zapachem, aż takim wibrującym w nos. Ale kiedy się ułoży, to jest najpiękniejszy bez. Coś w podobie do Issey Miyake l'Odyssey, ale powiedziałabym, że więcej się tu trochę dzieje. No, parametrowo, słuchajcie, on się utrzymuje kilka dni na ciuchach, a calutki dzień na Was na skórze. Jest tak wspaniałym zapachem. To jest w ogóle, chciałam Wam powiedzieć, że to jest też taki zapach wpisujący się w Oldmany bardzo, bo on nie jest krzyczący, on jest przyskórny, ale chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli mnie oglądacie już długo, to ja kiedyś mówiłam, że bo ostatnio była u mnie przyjaciółka i właśnie mówi, gadałyśmy sobie o perfumach i ona mówi, wiesz co, ja Ciebie całe życie kojarzyłam z Issey Miyake l'Odyssey, zawsze codziennie tym pachniałaś. I faktycznie dotarło do mnie, że to był tak naprawdę chyba taki mój signature scent, właśnie te Issey Miyake l'Odyssey. Nieraz mnie pytaliście, nieraz było w tagach, czy miałam swój signature scent. No i wychodzi na to, że jednak miałam, bo ludzie mnie kojarzą po tamtym zapachu. I on mi daje namiastkę, coś więcej jeszcze, ale też te uczucie, które miałam nosząc Issey Miyake. To jest
Najpiękniejszy bez, jaki ja czułam. Niesamowity. Także też polecam sobie sprawdzić, jeżeli lubicie takie eleganckie i bardzo turbo wykwintne zapachy. Kupiłam też, mówiłam, że jest na mojej wishliście, takiej nie wishliście, że nie miałam, bo ja miałam perfumetkę tego zapachu i mam nadal, ale marzyło mi się, żeby mieć flakon. I jak udało się na grupie dorwać ubytkowy Silky Wood Elixir, tego nie ma, słuchajcie, na stronie, a to dlatego, że ja po prostu nie mogę prześwietlić tego i nie do końca wiem, ile tu jest. Nie da się po prostu tego prześwietlić, więc nie wiem, ile mogę wystawić na stronie. Możecie do mnie napisać o ten zapach i po prostu nie ma wtedy problemu, nie? Może z czasem kupię cały flakon i go Wam pokażę, bo ten zapach jest niesamowity, naprawdę. Kupiłam też z mojej wishlisty, to był zapach z naszego wyjazdu, z perfumomaniaczkami, dziewczynkami. To był z naszego wyjazdu do Łodzi, właśnie w Sylaż. Kupiłam, testowałam Fili Cudi Marcoccia. No i kupiłam sobie ten zapach. Jezu, jakie to jest piękne, słuchajcie. On tak naprawdę jest cytrusowy, tylko że to nie są takie cytrusy, że czujecie tą cytrynę, tam mandarynkę czy pomarańczę, tylko wiecie, że jakby ten zapach, to wszystko, co z niego się wyłania, te białe kwiaty, jakaś taka owocowość przewspaniała, że to wszystko jest tak jakby okiełznane cytrusowością. I przez to on się wydaje, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja ten zapach nazwałabym włoszką z apaszką i w ogromnym, no wiecie, kapeluszu. O, tak bym określiła. Jest lato, jest gorąco, ona jest w tym ogromnym białym do tego kapeluszu, musi być biały. Z tą apaszką idzie taka opalona, przepiękna, w szpilach. To jest właśnie ten zapach. Naprawdę ja widzę tę Włoszkę. No jest przepiękne. Także jak chcecie spróbować, to też jest na stronie. Kupiłam kolejny zapach Franceski Bianchi, jest to Lux Calm Volupt i to jest zapach, który bardzo dziwne, że mi się podoba. Bardzo dziwne. Dlaczego? Dlatego, że to jest zapach siana, czegoś troszkę takiego... To jest w ogóle mocarz. Natomiast jak go opisać? Ja często Wam mówię o takich zapachach zielonych, zmurszałych. No i właśnie z jednej strony przychodzi mi to na myśl, ale z drugiej jak go wącham, to nie. Bo ja bym to może bardziej przyznała jako zielono-żywiczny zapach. I wiecie co? On jest generalnie dosyć świeży w tym wszystkim. To jest takie dziwne uczucie, kiedy go się nosi, bo na przykład Sticky Fingers jest otulającym bardziej. Z kolei The Lover's Tale jest mocarzem takim dymnym, skórzanym. To jest takie pośrodku, no i zielone przede wszystkim. Bardzo fajny jest ten zapach. I w ogóle takiego nie mam, bo ja generalnie trochę stronię od takich zapachów, ale uważam, że ta marka tak potrafi zrobić zapach, który po prostu się sprzeda. U mnie, w moim nosie. Sprzeda się jak nic. Także bardzo jestem zadowolona i ten zapach też możecie poznać, bo jest na stronie. To jest kolejny zakup przez Agnieszkę Green Tea. Robiła taki film odnośnie, słuchajcie, Ferragamo Tuscan Collection i tam jej się strasznie spodobał zapach La Commedia.
I ja tak sobie ja kupiłam jeszcze drugi zapach, ubytkowy flakon, ale o nim Wam powiem w dedykowanym filmie, więc dzisiaj Wam o nim nie mówię, ale na stronie jest. Natomiast La Comedia to jest zapach z Akigala Wood. I słuchajcie, ja Wam tylko tak delikatnie napomknę, że on w korku ma coś niezwykłego w sobie. To jest tak przepiękny zapach, że to jest nie do opisania, co się czuje. Ale na mnie on nie do końca pachnie tak jak w korku. Na mnie on bardzo podobnie pachnie do Le Liquid Imaginaire Aimé Ducos. Na mnie wychodzi jakaś pieprzność Akigali. Tak bym powiedziała. Akigala z pieprzem. Tu delikatnie też to czuć, ale tu czuć jeszcze inne nuty. Ale zapach jest wart poznania, bo jest po prostu przepiękny, słuchajcie. Naprawdę jest przepiękny. Tego zapachu, o którym Wam powiem, nie ma na stronie, ale zastanawiam się, czy by go nie kupić i jednak rozlewać i żebyście na stronie mogli go spróbować, bo jest to coś po prostu totalnie niesamowitego. To jest zapach, który zwalił mnie z nóg. Chodzi o Imaginary Authors. Zapach to jest The Soft Lawn. Ten zapach to możecie sobie czytać o nim, ale nic Wam to nie powie. Dlatego, że to jest trochę taki zapach piłki tenisowej. Tu jest w ogóle nawet napisane Fresh Tennis Balls jako nuta. I oczywiście to jest nuta wyimaginowana, takiej nuty nie ma, ale to jest podana po prostu nuta, którą to jest jakby stworzony zapach, który miał imitować moim zdaniem ten właśnie zapach. Jakby odzwierciedlać zapach piłki tenisowej. Ten zapach ma takie parametry, że on projektuje na kilometr. Dosłownie. Mnie czuli wszyscy. Ja, słuchajcie, w nim byłam, akurat miałam wyjazdówkę i byłam w centrum Warszawy. I ja po prostu, wszyscy ten zapach czuli, a kto mógł, to mnie o niego pytał. Robi ogromne wrażenie i czegoś takiego to raczej nie czuliście. Próżno szukać klonów, próżno szukać podobnego zapachu, naprawdę próżno szukać. Ten zapach jest niby żółto-kwiatowy, no bo jakieś tam te żółte, takie właśnie stricte żółte kwiaty czuć, jakiś zielony, ale bardziej jabłuszkowo-zielony, albo jakiś taki jakiegoś zielonego owocu niedojrzałego, który trochę jest jeszcze kwaśny. No i naprawdę, jak sobie przypomnicie, jak piłka tenisowa pachnie, to wydaje mi się, że to jest troszkę jednak zapach tej piłki tenisowej. Ona ma trochę i gumy w sobie, ale to nie... Kurczę, nie chciałabym Was zrazić. Ja się zastanowię, czy go nie kupić. On jest wart tego, żeby każdy go poznał. Dlatego, że jeżeli jesteście znudzeni pewnymi zapachami, szukacie bardzo ciekawego, zielonego, mega projektującego zapachu, to musicie to poznać. Możecie do mnie pisać, no tam jakby myślę, że 3 próbki po 2 ml to spokojnie, więc kto pierwszy, ten lepszy, z chęcią odleje i poznacie ten zapach, bo on robi coś takiego z ludźmi, w ogóle nie można przejść obojętnie. Jechałam Uberem raz, jechałam Uberem drugi raz, każdy mnie pytał, co to. No jest po prostu powalający ten zapach, naprawdę.
Kupiłam też, się rozgadałam na temat tego zapachu, kupiłam też w końcu Musk Milano i można by pomyśleć, że też przez Agnieszkę Green Tea, ale nie, Musk Milano od zawsze chciałam na grupach, bardzo dużo się o tej marce mówi, bardzo dużo jej mają. I ja kupiłam, słuchajcie, w ciemno oczywiście, Times Square zapach, 35 ml. Jest na stronie, możecie go spróbować. I to jest, słuchajcie, zapach, który jeżeli ktoś lubi kirkę, herbapurę, jakieś takie owocowe, mocne zapachy, to z tym się raczej też polubi, bo to jest taki podobny klimat, chociaż zapachy są totalnie inne, ale klimat tego, jak się odbiera ten zapach, jest wybitnie podobny. Więc jeżeli lubicie takie klimaty, to jest zapach dla Was. Mówiłam też Wam swego czasu, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja muszę po prostu mieć zapach Obvious Frida's Thorns. To było chyba w czerwcu, chyba w czerwcu Wam mówiłam, że ja ten zapach muszę kupić, ale no, że bliżej jesieni, no zbliżamy się do jesieni. I ja musiałam po prostu ten zapach kupić. Ten zapach to jest po prostu petarda. On jest bardzo różny. On jest i jakiś taki korzenny, ale jest też bardzo świeży. Jest też zaskakująco gdzieś w oddali owocowy. Jest też taki bardzo wibrujący, ma coś w sobie też jakby czekoladowego momentami. Jest tak zaskakującym zapachem. I ja na początku myślałam, że on będzie tylko na jesień, a ja mam wrażenie, że jednak pokusiłabym się powiedzieć, że to jest zapach całoroczny. Niebywały. Niebywały jest ten zapach i jestem totalnie w nim zakochana. Ten zapach, tak, znajdziecie na stronie, mimo że wcale nie mam jakoś dużo mililitrów, ale tu jest około 20, no bo to jest butla. I to jest znowu Musk Milano, tylko to jest Russian Tea. Słuchajcie, gdybym miała powiedzieć komuś, ktoś by mnie zapytał, słuchaj, chcę zapachu herbaty, ale takiej herbaty liściastej, takiej, która się otwiera podczas zaparzania i tak przepięknie te liście pachną, to bym powiedziała, słuchaj, to Ty musisz poznać zapach Musk Milano Russian Tea. To jest po prostu zapach herbaty. Ktoś powie, że to jest zapach skórzano-dymny, bo generalnie na to, żeby wyczuć inaczej może składniki, które pomieszano w taki sposób, żeby można było powiedzieć, że czujemy herbatę, to jest właśnie jakiś rodzaj kadzidła ze skórą. I to definitywnie. Natomiast naprawdę ten zapach na mnie pachnie jak herbata. Ja ją czuję cały dzień. Jest kosmicznie piękny. Jeżeli ktoś kocha zapach herbaty zielonej, takiej otwierającego się liścia i lubi w ogóle taką prawdziwą herbatę, nie z torebki, i chciałby tym pachnieć, to po prostu polecam serdecznie. Możecie się z tym zapachem zapoznać. Tego nie ma dużo, no ale trochę postanowiłam się podzielić. I ostatni zapach przyszedł do mnie dziś, słuchajcie. I powiem Wam szczerze, że totalnie w ciemno Facebook mi zaproponował markę Anomalia Paris. Anomalie Paris. I ja kupiłam zapach Interact, natomiast myślałam o D'Argent, ale nie Bois. Coś innego tam było. Natomiast zdecydowałam się na ten, bo opis mnie zachwycił. Opis mnie zachwycił, bo to jest niby ciepłokorzenny, skórzany, paczulowy zapach. I to jest, słuchajcie, troszeczkę... Znaczy, wydaje mi się, że ktoś może powiedzieć, że on gdzieś idzie w jakieś strony vintage, ale ja Wam powiem, co tu czujemy. Tu czujemy ciepłą korzenność i paczulę, czyli
korzenność, ziemistą korzenność, tak bym to ujęła. Nie czuję tu skórzaności, ale wiecie co Wam powiem? Ten zapach robi wrażenie. Jest totalnie inny niż wszystko. Ma on jakieś nuty pudrowe, które trochę czuć. Otwiera się kocanką i faktycznie też ta kocanka uderza, ale moim zdaniem czujemy go w takiej formie właśnie korzenno-paczulowej. Paczulę bardzo czuć, tylko to też nie jest taka paczula ziemista, mocno jak na przykład w Boho Boko Potatoes. Już zapomniałam dokładnie, jak się nazywa ten zapach. To nie jest tak ziemista paczula. Tam jest strasznie realistycznie. To jest tylko taka jakby dodane tej korzenności przełamania, że wiadomo, że to jest paczula, wiadomo, że ona jest w formule nie czekoladowej, a ziemistej, bo właśnie tę ciepłokorzenność jakoś tak idealnie przełamuje. Bardzo ciekawy zapach. Ja jeszcze dzisiaj do mnie przyszedł przed filmem, przewąchiwałam i na ręku i tak. No i to głównie wyczuwam, ale dam Wam jeszcze znać. Także buteleczka jest też przepiękna i dostałam do tego, słuchajcie, 3 próbki tej właśnie marki, więc zamierzam przetestować. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to pachnie, a to będzie idealny zapach na jesień i na zimę, no to oczywiście na stronie ten zapach też jest i możecie go poznać. Także tyle z moich nowinek w mojej kolekcji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Buziaczki. Pa, pa!